Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki z najwyższej półki od marki Glorious. Ceny i promocje sprawdzicie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Jakiś czas temu mieliście u mnie recenzję myszki Glorious model O3 Wireless. Była to myszka bardzo podobna, jeśli chodzi o parametry, także o system wymiennych baterii, który Wam zaraz opiszę także. Ci z Was, którzy widzieli recenzję modelu O3, wiedzą, czego się spodziewać, ale nie każdy widział, więc przedstawię tą myszkę po kolei, tak więc dowiecie się wszystkich szczegółów. Natomiast jeśli chodzi o porównanie z modelem O3, to przede wszystkim Glorious O3 był myszką uniwersalną, czyli nieprofilowaną. Tutaj mamy myszkę, która ma wyprofilowany chwyt pod gracza praworęcznego. Jeśli chodzi o wymiary, no to są troszeczkę inne. Mamy w innym miejscu umiejscowione przyciski boczne, są większe. Myszka jest trochę wyższa, ale trochę krótsza. Tak więc różnice w korpusie są znaczne, także troszeczkę waga się różni. Rzućmy sobie okiem na pudełeczko, na którym jest sporo cech. Mamy próbkowanie do 8000 Hz, więc bardzo szybki czas reakcji. Mamy system wymiennych baterii Infinite Play. Nie zabrakło oczywiście też software'u. Mamy tutaj ten system bateryjny i baterie są dwie. Natomiast jeśli wyjmiemy baterię, mamy też tak zwany tryb Guardian, czyli wbudowaną taką baterię wewnętrzną myszki, gdzie wtedy tak realnie mamy kilka godzin pracy. Producent podaje, że do 14 godzin, ale przy takich bardzo niskich parametrach, ponieważ testowałem myszkę O3 i niestety przy wysokiej częstotliwości próbkowania poprzez dongiel te baterie zwyczajnie dość szybko się rozładowywały. Oczywiście więcej wyciągniemy poprzez Bluetooth, ale wtedy próbkowanie jest dużo niższe, bo jest to tylko 125 Hz, a nie po to kupujemy myszkę z wyższej półki, żeby korzystać na jakimś tam oszczędnościowym trybie. Tak więc to, co podaje producent, to jedno, a to, co dostajemy w praktyce, no to jest inna rzecz. Ponieważ z tyłu widzicie parametry, czyli precyzyjny sensor BAMF3, o DPI do 30 000, świetne parametry sensora, po przewodzie 1000 Hz bezprzewodowo z donglem 8000, 3 metody łączności 2,4 GHz Bluetooth i kabel, waga 69 gramów, 6 programowalnych przycisków, dobrej jakości ślizgacze. No i jeśli chodzi o przełączniki pod przyciskami głównymi, epickie, 130 milionów klików, naprawdę dużo. No i mamy te czasy do 71 godzin poprzez dongiel, a do 130 poprzez Bluetooth. Z tym, że musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Ta myszka ma też LEDy, więc na przykład te 71 godzin to jest jedna bateria plus druga bateria plus wbudowane ogniwo w myszkę, zakładając, że mamy wyłączone LEDy i obniżoną częstotliwość próbkowania. A ja będę testować z włączonymi LEDami na pełną jasność i z maksymalnym próbkowaniem, czyli 8000 Hz. Po prostu spróbujemy wyciągnąć z tej myszki wszystko, co się da. I w zestawie jeszcze naklejki i instrukcja. Jest przewód w oplocie, USB-C na pełne USB, paseczek do spięcia nadmiaru. Przewód jest bardzo elastyczny, jednocześnie wytrzymały i ma on aż 2 metry, więc całkiem sporo. Tak więc mocna rzecz. Nie zabrakło dongla, jest logo Gloriousa. No i najważniejszy element, baza Infinite Play. Mamy przycisk, który możemy zaprogramować. Będą tutaj kontrolki oznaczające poszczególne rzeczy, czyli ładowanie myszki, ładowanie baterii zewnętrznej, częstotliwość próbkowania oraz DPI. Baterię wyjmuje się na klik, czyli zaklikuję, jest zadokowana, naciskamy, odklikuję, wyjmujemy. Tak więc przełożenie baterii w myszkę to jest naprawdę kilka sekund. Od spodu elementy antypoślizgowe, no i z przodu miejsce na podłączenie przewodu oraz miejsce na zadokowanie dongla, ponieważ ta baza jednocześnie będzie takim transmitterem. No i sama myszka, bateria, naciskamy, wyskakuje. Bardzo prosty montaż, po prostu stykami do dołu, wpychamy, klika i jest. Widzimy to ogniwo od spodu. Mamy sensor, mamy przycisk, no i kilka dobrej jakości ślizgaczy, które są zabezpieczone. Teraz te zabezpieczenia zdejmę. Po boku dwa duże przyciski funkcyjne. Widzimy kształt podgracza praworęcznego. Myszka jest wyraźnie wyprofilowana. Dobrej jakości materiały. No i dość głęboko osadzone gniazdo USB-C. Jeśli chodzi o logo, tu mamy Infinite Play, tu mamy logo marki i model myszki tutaj. Przełącznik, który działa bardzo fajnie, sprężyście, ale jednocześnie z małą siłą nacisku. Przyciski boczne działają intuicyjnie, lekko. Ten z przodu jest bardziej płaski, ten z tyłu bardziej zaokrąglony, więc wiemy, który naciskamy. Rolka działa precyzyjnie, jest gumowa, z ząbkowaniem, z lekkim oporem. No i działa dość sztywno, ale dość lekko jako przycisk. Z taką średnią siłą wystarczy nacisnąć. Przyciski główne
Świetne przełączniki. Taki dość twardy klik przy dużym skoku, ale siła nacisków wcale nie taka duża. Tak więc jeśli chodzi o działanie przycisków, to naprawdę jest myszka z wyższej półki. Działa to tutaj rewelacyjnie. Zabezpieczenia ze ślizgaczy ponownie zdjąłem. Założyłem je po to, żebyście widzieli, że ta myszka ma fajnie oklejone, zabezpieczone ślizgacze i tą folię należy zdjąć. Dopiero pod nimi są właściwe, gładziutkie ślizgacze. Sprawdźmy sobie jeszcze wagę. Myszka O3 ważyła 65 gramów, czy tam 64, tam ma mieć 69. Moja waga pokazuje 71. Nie jest to aż taka precyzyjna waga, natomiast to jest waga z baterią. Gdybyście sobie baterię wyjęli i grali na wbudowanej baterii, to mamy 64-65 gramów. No i z baterią znów 71. No i pokażę Wam teraz, jak działają te ślizgacze. Myszka po prostu płynie po tak dużej podkładce. Zobaczcie, ruch jest po prostu mega lekki, więc tutaj ta myszka sobie po tej podkładce nie przesuwa się, a wręcz płynie. Gdybyście zastanawiali się, co to za podkładka, to jest to GMP2 w rozmiarze XXL 460×915. Tak więc jak jesteście fanami tej marki, no to warto sobie podkładkę z ich oferty też dokupić, ponieważ podkładka ma bardzo dobrej jakości powierzchnię, która jednocześnie jest śliska, czyli mamy łatwe przemieszczanie się i dużą prędkość, ale też ma dużą dozę kontroli. Jest wodoodporna i od spodu oczywiście solidna gumowa baza, a dostępnych rozmiarów jest sporo. Ok, i zobaczmy, co teraz będzie, jak to wszystko podłączymy, czyli tak, dongla umieszczam w bazie, bazę podłączam kablem USB typu C, no i to podłączam sobie do komputera. No i w tym momencie pojawia się pierwsza kontrolka, czyli base. A żeby myszka ożyła, trzeba ją włączyć, więc trzymam przycisk na dole. No i myszka się włącza. Mamy tutaj kontrolkę. Tutaj zapaliły nam się kolejne światełka, czyli mamy, że w myszce bateria ma poziom żółty, w bazie też ma poziom żółty. Mamy częstotliwość próbkowania i DPI, czyli przełączam sobie i zmieniają nam się tutaj diody. No i też w tej chwili ten przycisk na bazie zmienia także DPI, więc możecie sobie na przykład przełączać DPI bazą, a ten przycisk na górze zaprogramować do jakiejś innej funkcji. Zawsze mamy jeden przycisk więcej. Teraz jak wyjmę z myszki baterię, to zapala nam się tutaj czerwona kontrolka na myszce. Chwilę mruga i wskakuje tryb Guardian, czyli wbudowana bateria, która niestety przy 8000 Hz i przy tych LEDach za długo nie pociągnie. I zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz, ile by potrwała wymiana baterii. Czyli tak, gramy, o, mruga, trzeba zmienić baterię. No to tak, wyjęta, wsadzona i wsadzona i gramy dalej. Dosłownie kilka sekund. Tak więc myślę, że fajna rzecz. Przetestujemy teraz myszkę i pokażę Wam software. Baza, jak widzicie, jest pod ręką, gdyby była potrzeba szybkiej podmiany baterii. Natomiast odnośnie tej żywotności, no to jest dokładnie tak samo jak przy poprzednim modelu, czyli taki długi, intensywny dzień pracy, w okolicach 10 godzin ciągłego grania, montowania filmów na przemian potrafią taką baterię rozładować. Czy to jest dużo, czy mało? Ocencie sami. Standardową myszkę byście musieli po prostu wtedy podłączyć i używać na przewodzie, żeby się ładowała. Tutaj wystarczy podmienić baterię, co trwa kilka sekund i gramy dalej. Więc myślę, że można troszeczkę na to przymknąć oko. Mamy poziom naładowania baterii myszki, mamy poziom baterii wewnętrznej Guardian, mamy inne powiadomienia update firmware'u. Mamy także kilka profili. Na każdym profilu możemy mieć zupełnie inne ustawienia ogólne. Mamy też wszystko w języku polskim. Zakładka Mouse Performance, gdzie możemy ustawić sobie wartości DPI na poszczególne skoki. Minimum to 50, maksimum to 30 000, więc zakres jest naprawdę duży. Ja standardowo do testów biorę 800 i 3000. Pozostałe wartości sobie wyłączyłem, zostawiłem tylko dwie. W zakładce General Performance możemy przestawić sobie próbkowanie i na kablu, i w trybie na donglu wireless od 125 do 8000 Hz. Opcja Motion Sync, która powoduje tutaj bardziej gładki ruch. Mamy do wyboru też 3 wartości parametru Lift of Distance, zaraz to sprawdzimy, i Debounce Time, czyli zakres reakcji przycisków, i Power Saving, po ilu minutach ta myszka się uśpi. Następnie mamy zakładkę z LEDami. LEDy są co prawda tylko na korpusie, ale są dość duże i pokażę Wam teraz poszczególne efekty. Mamy tryb nieziemski, więc zobaczcie, ta myszka jeszcze nie była na maksa, jeśli chodzi o efekty. Damy prędkość i jasność na maksa, tak więc wtedy te elementy LEDowe są naprawdę jasne. Mamy tryb oddechu, gdzie po kolei są różne kolory. Oddech jednobarwny, gdzie barwę sobie możemy wybrać. Nieprzerwany oddech. Następnie efekt normalne włączenie, czyli po prostu jednokolorowe. Wybieramy sobie kolor i wskakuje. Efekt Ghost.
Kolejny efekt to Ferris. Następnie mamy Cascade. I tutaj jak damy w bok, mamy jeszcze 3 efekty, czyli Prismatic i wygląda on tak. Następnie tryb Wave i tryb Ripple. I zakładka Hotkeys, która tutaj nam podpowiada, jak sterować tymi LEDami z kombinacji przycisków bez wchodzenia do software'u. Przypisane przyciski, czyli tutaj możemy zmieniać funkcje poszczególnych przycisków. Mamy dużo różnych funkcji do wyboru, funkcje klawiatury, funkcje myszki, multimedia, aplikacje, skróty, reset do ustawień fabrycznych czy wyłączenie przycisku. I to, co Wam wspominałem na początku, Device Dock, czyli możemy zmienić sobie funkcję przycisku na bazie, czyli na przykład robimy funkcję Battery Status Check, zapisujemy i jak nacisnę, no to na myszce pokazuje się status baterii, czyli po prostu klikam i wiem po kolorze, ile ta myszka ma baterii, ale może to też na przykład być chociażby przełącznik profili. Natomiast jedno, czego nie znalazłem, to nagrywarki makr. No i lecimy z testami. Interpolacja, podkładka miękka, przy 800 brak, przy 3000 brak, ale inaczej to być nie może. Podkładka twarda, 800, 3000. To jest tylko formalność, ponieważ tutaj tej interpolacji nie ma prawa być. Sprawdzamy sobie jeszcze gładkość ruchu. Zostajemy na podkładce twardej, czyli szybkiej. Na 800 dpi bardzo duża precyzja. Tryb Motion Sync sprawdza się bardzo dobrze. 3000 bardzo szybki ruch, ale cały czas dzięki dobremu software'owi i dodatkowym funkcjom mamy bardzo dobrą kontrolę, czy są to większe ruchy, czy jakieś takie malutkie. Wracając na podkładkę miękką, mamy ruch wolniejszy, ale za to już bardzo precyzyjny, przez to, że prędkość spadła, precyzja znacznie wzrosła. I 3000 też żadnego problemu, świetny, precyzyjny ruch. No i sprawdźmy sobie parametr Lift of Distance. Najniższa wartość 0,7 mm, gdzie nie powinno absolutnie działać na jednej podkładce i nie działa. Jeśli zrobię na 1 mm, też nie powinno jeszcze działać. Robię Save. OK, nie działa. A jak zrobię na 2 mm, to jak najbardziej powinno na jednej płycie działać. I działa. Czyli podwyższyłem parametr i działa, ale na 2 już działać nie powinno, więc sprawdźmy. I na 2 płytach nie działa. Czy tak samo jest na twardej powierzchni, która ma inną strukturę? Tak, na 2 nadal nie działa. Przełączając na jednej płycie nie działa. No i tak samo na 0,7 kompletnie kursor się nie rusza, więc mamy potwierdzone, że parametr LOD zgadza się z tym, co jest na ekranie i możemy to sobie naprawdę precyzyjnie przestawiać. No i został nam jeszcze jeden test, czyli test w grze. OK, sprawdzamy na początek 800, niższe DPI, bardziej w moim stylu. Bardzo dobrze sensor się sprawdza. Teraz 3000, czyli już dużo szybszy ruch. Delikatniejsze ruchy trzeba wykonać, żeby wycelować. No też precyzja jest naprawdę duża. Przy niższych wartościach mamy ten minus, że żeby obrócić się za siebie, musimy zrobić taki długi ruch po podkładce. Przy wyższych wartościach widzicie, mały ruch powoduje, że tych obrotów jest już kilka, a to dopiero są 3000 z dostępnych 30 000, więc możecie tutaj pokombinować, ustawić myszkę tak, żeby wyciągnąć maksimum z tego sensora. W każdym razie, jeśli chodzi o tą myszkę do grania, rewelacja. Jeśli chodzi o kształt względem poprzedniego modelu, dla mnie faktycznie jest wygodniejsza myszka wyprofilowana pod gracza praworęcznego, pomimo że nie ma żadnych gripów po bokach, pomimo że nie ma żadnej półki na kciuk, no to i tak dla mnie tutaj osobiście jest na plus. A jakieś gripy zawsze możecie sobie kupić uniwersalne i tutaj dociąć i sobie nakleić. Ok, podsumowując, model D3 jest dość podobny do modelu O3, który miałem okazję testować jakiś czas temu. Mamy ten sam system wymiennych baterii, mamy bardzo podobny software i generalnie funkcje. Jeśli chodzi o ten system wymiany baterii, generalnie powiem to samo co przy modelu O3. Technologia sama w sobie fajna, pomysł trafiony, natomiast ten czas pracy przy maksymalnych parametrach na jednym ogniwie nie jest wciąż zbyt długi. Oczywiście można wydłużyć czas pracy zmniejszając parametry, ale chyba nie o to chodzi. Tak więc gdyby te ogniwa wytrzymywały 2, 3, 4-krotnie dłużej, byłoby naprawdę fajnie.
ale mimo wszystko wymiana takiego ogniwa to jest kilka sekund, więc i tak da się z tej funkcji jak najbardziej korzystać. Mam jeszcze rezerwę mocy bez baterii. Natomiast co jest kluczowe, model O3 był nieprofilowany, czyli uniwersalny, symetryczny. Tutaj mamy myszkę wyprofilowaną pod prawą rękę. Dla mnie osobiście wygodniejsza opcja, tak więc jeśli zastanawiacie się pomiędzy modelami O3 a D3, no to pamiętajcie o tej różnicy, że O3 mamy myszkę uniwersalną, D3 wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Aktualne ceny i promocje macie w linkach w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Możecie film udostępnić, warto napisać komentarz i subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.